Was serdecznie na dzisiejszym wykładzie aktorskim. Macieja Dybowskiego, którego znamy z dwóch ról w kucykach. Tak. Robiliśmy głęboki research, robiliśmy głębokie archiwa. Się okazało, że Hitch, nie był twoją pierwszą nazwą, ale pierwszą był Mały Jak, który wystąpił w 6. sezonie. Bardzo prawdopodobnie. Bardzo prawdopodobnie. Tak więc to było oficjalne przywitanie do jednego miejsca. Pewnie ktoś za chwilę przyjdzie, bo ludzie tak sobie krążą po prostu. Jest tylko małe ogłoszenie, mianowicie będzie w przeciwieństwie do wielu takich paneli, które przeprowadzaliśmy na różnych konwentach i mitach. Dzisiaj będziemy się troszeczkę bardziej koncentrować na samej pracy aktora głosowego, tak trochę bardziej, niż po prostu na gadaniu tematyki czy lubi placki. Szczególnie, że no, niestety, jak doskonale wiemy, generacja piąta została w brutalny sposób odcięta nagle. To albo ci dziękuję. Więc no niestety ta ilość materiału, którą byśmy mogli analizować i podważać i sprawdzać, czy hit czy nie, została nam odebrana w brutalny sposób. Zresztą aktor wie to najlepiej. No wiem, tak, to rzeczywiście była bardzo przykra sytuacja, kiedy nikt mnie o tym tak naprawdę nie poinformował. Po prostu sesje nagraniawe się nagle skończyły, a okazało się, że mimo wszystko dalej jest serial realizowany. Po prostu zmieniło się studio, zmieniła się pani reżyser, zmienił się reżyser i czasami tak bywa, że niestety człowiek zostaje pozbawiony roli, którą zresztą bardzo lubię, bardzo lubię. Tak. Ale może żeby nie iść w taki negatyw totalny. Tak, bo chyba źle zaczęliśmy. Tak, może tak, to prawda. Dobra, to jeszcze zanim przejdziemy do tych kwestii stricte aktorskich, profesjonalnych, to zawsze jest to fundamentalne pytanie do początku spotkań z fanami. Jaka była twoja pierwsza reakcja, jeśli ty widziałeś, że fanami głosów nie są małe dziewczynki, a głodaci faceci po 20 nie jesteś małą Słuchajcie, myślę, że zazwyczaj ta reakcja jest bardzo podobną reakcją, czyli dosyć duże zdziwienie, ale rzeczywiście jak zacząłem sobie analizować, to miałem takie ludzie, bo rzeczywiście, jeżeli jest jakiegoś rodzaju fascynacja, opowiem wam jedną anegdotę a propos właśnie nowej generacji tego filmu, który pierwszy był cały na Netflixie, który rzeczywiście zdubbingowałem i nie miałem okazji go wcześniej oglądać. Razem z moim przyjacielem na 20, bo nie pamiętam, na któreś jego urodziny, poszliśmy na miasto, wróciliśmy do mnie do domu o godzinie 2:30 jakoś i stwierdziliśmy, że jeszcze napijemy się drinka i jeszcze sobie to obejrzymy. Bo czemu nie? I słuchajcie, na początku miałem takie, dobra, niech to leci w tle. Żeśmy się tak w to wkręcili po prostu całkowicie, że obejrzeliśmy z miłą chęcią do samego końca i miałem takie, to nie jest nic nadzwyczajnego i to jest nawet w sumie fajne, że macie jakieś zainteresowanie, macie jakieś hobby. Niesamowite jest to, jak bardzo wchodzicie w ten świat i z drugiej strony jest to piękne, bo ja myślę, że jest coraz mniej, mam poczucie takie, że nowe pokolenia, jak sobie na nie teraz patrzę, nie mają zajawek, nie mają czegoś takiego, że nie mają jakiejś wspólnej pasji, dzielenia się nią z wieloma osobami, a bardziej mi się to po prostu podoba, że mimo wszystko wiem, że tych konwentów jest bardzo dużo. Waszych spotkań, bo też to wcześniej już próbował mnie trochę zaprosić, ale za każdym razem ja niestety mam coś. Życie, po prostu życie. Więc jest to jakiegoś rodzaju coś naprawdę fajnego i naprawdę podziwiam i szacun dla was, że spotykacie się, macie wspólną pasję, macie wspólne jakieś hobby, macie wspólne tematy do rozmowy i dyskusji właśnie, tak jak sam zacząłeś, czy lubi plastycznie, głęboka hiperanaliza. Głęboka hiperanaliza, co jest naprawdę wspaniałą rzeczą, naprawdę. No tak, to z jednej strony jest to rzeczywiście, wiecie, może dla społeczeństwa coś dziwnego, a z drugiej strony ja uważam, że to jest to naprawdę piękne. Dzięki za takie docenienie. Wydaje mi się, że możemy się z tym zgodzić.
Z jednej strony jest to taka abstrakcja, a z drugiej strony bardzo buduje relacje społeczne i uczy wielu rzeczy i pozwala wyjść z komputera i zobaczyć, że na zewnątrz są też jakieś inne fandomy, jakieś konwenty, tam są ciekawi ludzie, bo można coś powiedzieć. Projekt polega na tym, że się spotkamy i patrzymy na siebie. A to są rzeczy jak No właśnie widzę, tu widziałem sztukę ważenia herbaty. Tak, jest. Niesamowite, no od razu, no wow. Czaj mam zrobiony. No to jest też super sprawa. Też mówiliśmy, opowiadałeś o tych maskotach, które są w większości robione tętnej i też to jest dla mnie wspaniałe, bo jest to ogromny talent po prostu, tak? Niestety te maskotki są długości tak No. kosztują tyle, co są obóz. No wiemy, nie widzę. Są też i takie, więc nie, naprawdę to jest super sprawa. No i też jest tutaj, z racji właśnie, że to jest film animowany, mamy tam dubbing, to bardzo dużo osób też zawsze oglądając kucyki oglądało to także dla dubbingu, także polskiego. Raz mogę się pochwalić, że parę lat temu robiliśmy taką spis powszechnych rolnictw, że to różnych krajów mówi, gdzie mieszka i tak dalej. I to był 2024 rok i polski dubbing okazał się bardziej popularny od angielskiego. Ponieważ polski dubbing, słuchajcie, jest w top 3 dubbingu na całym świecie. I naprawdę my potrafimy w dubbing. My naprawdę potrafimy w dubbing. My naprawdę bardzo mocno skupiamy się, produkując cokolwiek, żeby to było bardzo jakościowe. Oczywiście mówi się, że najlepszym dubbingiem jest właśnie dubbing angielski, no ale oni są w sumie też twórcami tego. I ciężko im odmówić, że zazwyczaj rzeczywiście język angielski jest naszym językiem ogólnie najbardziej znanym na całym świecie. No, i myślę, że właśnie dlatego oni są uznawani za najlepszy dubbing. Natomiast widzę, jak bardzo jest zawsze przykładana prawda, czyli jak bardzo pracujemy nad tym, żeby osiągnąć jakiś super efekt w polskich wersjach dubbingowych. Widzę to, jak my dostajemy oryginalne materiały do dubbingowania. Widzę to, jak wiele rzeczy nie jest zdubbingowanych w wersjach oryginalnych, a ile my jeszcze dodajemy różnego rodzaju reakcji, czy no, jeżeli są jakieś tak zwane wolne tłafy, to jeszcze dodajemy, żeby to się zdecydowanie lepiej kleiło, bo wiadomo, że w animacji troszkę jest po prostu łatwiej niektóre rzeczy zatuszować, niż na przykład jak mamy film fabularny i wiemy, że aktor mówi, kłamie i musimy się idealnie do tego dostosować. Więc naprawdę polski dubbing jest topką. Mamy wspaniałych reżyserów, naprawdę wspaniałych aktorów i naprawdę zawsze bardzo mocno przykłada się do tego fajnie, żeby to było jakościowe. Jeszcze, jeżeli już mówimy o angielskim, też trzeba im przyznać, że oni zdecydowanie, że Ameryka to jest ogromny kraj, oni mają ogromną bazę aktorów. Jeżeli potrzebują kogoś, kto będzie miał akcent angielski z Kenii, znajdą taką osobę. Baza aktorów to baza aktorów, oni przede wszystkim mają co? Budżet! Oni mają budżet. Bo kto tak naprawdę, warto do zapamiętania, kto jest najważniejszy w każdej produkcji, czy to filmowej, dubbingowej, serialowej? Kto jest najważniejszą postacią? Jak myślicie? Producent. Dokładnie tak, producent. Czemu? Bo to on ma bitos. Od niego będzie zależało, ile przeznaczy na dany film, ile tak naprawdę będzie mógł w stanie zainwestować, czy będzie szedł na zysk, czy będzie szedł na to, żeby rzeczywiście zrobić coś wspaniałego, co może przynieść zysk, a wtedy zaryzykuje. Więc pamiętajcie, producent jest najważniejszą osobą. Nie reżyser, nie aktorzy. Producent. Jej kapitalizm. Właśnie tak. Powiedziałeś, że polski dubbing jest trzeci na świecie. A jak wygląda taka skala? To jest jakiś ranking? Powiem szczerze, że dokładnie nie wiem. Po prostu kiedyś przeczytałem o tym, więc na pewno są jakieś w jakiejś gdzie ludzie rzeczywiście oceniają to, który dubbing jest najlepszy i naprawdę patrząc na przeróżne wersje językowe, bo nie zawsze dubbinguje się tylko i wyłącznie angielską, no potem ta wersja językowa polska jest po prostu dobra. Że my potrafimy jakoś przełożyć rzeczywiście na tego wagę. Nie wiem, tak jak mówię, nie jestem pewien, czy jest rzeczywiście powołana jakaś komisja, tak jak nie wiem, jest z pizzą neapolitańską, że
macie chyba tam 1000 członków, którzy mają specjalną plakietkę, gdzie jeżdżą po całym świecie i testują pizzę i zrobią ranking. Myślę, że może być gdzieś coś takiego, że jest rzeczywiście taka grupa, która rzeczywiście to sprawdza. A z drugiej strony nawet nie trzeba naprawdę tego sprawdzać. Nie posłuchasz sobie różnych wersji, posłuchajcie sobie różnych wersji językowych. To rzeczywiście ten, no wiecie, Shrek został stworzony w taki sposób, że to jest coś nieprawdopodobnego, tak? Jestem mam wrażenie, że lepszy nawet to oryginał. Jest tak bardzo dużo opinii wysłyszałem. Muszę czasem jak ten z kimś właśnie z zagranicy rozmawiam o Shreku i mówi, że uwielbia, no powiedzmy, dajmy na to, że on jest z Francji i mówi, że on uwielbia Ediego Murphy'ego jako osobę, że nie słyszałeś tego głosu. Nie słyszałem tego głosu, dokładnie. Fajna anegdota, bo nie wiem, czy słyszeliście o tym. Oczywiście możliwe, że to aż tak bardzo nie było. Sprzedawać sztukę bibliotekę. Podczas robienia Shreka pierwszego reżyserką, z tego co pamiętam, była Joanna Gizmur. Jeżeli się mylę, to bardzo przepraszam, ale tak mi się wydaje, że to była ona. Tak, bo stąd znam tę legendę. Ja świetnej pamięci, bo jeszcze jest żyjąca legenda też dubbingu, przez matron osób, które rzeczywiście ten dubbing wypiętnowało na górę. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że jak się robi casting do dubbingu, to przede wszystkim szukamy oczywiście podobnej barwy głosu, ale nawet mimo że kiedy się okazało, że Eddie Murphy gra osła w polskiej wersji językowej, w angielskiej, w oryginalnej wersji językowej angielskiej, no to pojawiło się pytanie, skąd my znajdziemy faceta, który będzie jeszcze miał flow jak Eddie Murphy w Polsce. I słuchajcie, przekastingowali bardzo dużo osób. I ona w pewnym momencie powiedziała, a ja wydaje mi się, że mam takiego. Nazywa się Jerzy Szwór, też już jest w świętej pamięci. Zobaczcie, nagrywamy, bo moim zdaniem to w ogóle będzie wspaniale. Słuchajcie, z grami Jerzego Sztura pasował idealnie do tego osła, no ale no nie kleił się z głosem do tego Murphy'ego. Wysłali tam, słuchajcie, to za ocean do akceptacji. Wróciła zwrotka, nie akceptujemy. Nie ma takiej szansy. Wyobraźcie sobie, no to były też inne czasy, teraz już na pewno czegoś takiego nie można by było wykonać, bo człowiek ma 25 lat, jak nie patrzę. Co pamiętam, że 2001 była premiera, więc człowiek ma 25 lat, więc te 25 lat temu było trochę łatwiej niektóre rzeczy zrobić z przymrużeniem oka. Nie było aż tak dużego dostępu do internetu, no wszystko działało wolniej przede wszystkim. Natomiast słuchajcie, zacytuję panią Joannę Gizmur, która powiedziała, że nie chuja, pan Jerzy Sztur będzie grał osła. I to, że im się nie podoba fragment castingowy, to nie znaczy, że on tego osła nie zagra. I słuchajcie, wbrew producentowi, wbrew DreamWorksowi, wielkiej, ogromnej korporacji, która ma po prostu kupę siana, kupę ważnych osobistości, że naprawdę no, jest jednym z większych producentów filmów animowanych. Bezpośredni konkurent Disneya. Pani Joanna Gizmur powiedziała, że Jerzy Sztur zagra osła i Jerzy Sztur zagrał osła, ponieważ słuchajcie, nagrali wszystko, wysłali i dopiero w całości, nie tylko po castingu, bo casting też jest bardzo małą formą, bo tak naprawdę nagrywasz jedną scenkę albo dwie scenki jednominutowe, koniec, wysyłasz. W całości okazało się, że Jerzy Sztur zrobił fantastyczną, fenomenalną robotę. I zgodzili się, przyznali rację. DreamWorks przyznał rację, że pasuje rzeczywiście i zgodzili się po prostu. Ale no właśnie najbardziej znany cytat Joanny Gizmur: nie chuja, Jerzy Sztur zagra osła. Ona była bardzo taka. Spotkałem się z nią na początku mojej drogi dubbingowej. Niestety potem już zmarła. I bałem się jej potwornie. Potwornie się. Taka poważna szefowa. Ja tam poważna jak poważna, po prostu darła i mordę na siebie. No więc czy dziecko, czy nie dziecko, ma być dobrze. No. Więc miałem, ale to było jakieś takie mniejsze doświadczenie z nią.
Ale ogólnie dubbing to jest fajne. Raczej już nie krzyczą i nie biją. Kiedyś jeszcze się zdarzało, teraz się na to zwraca uwagę, więc już nie krzyczą i nie biją. Teraz już jest wszystko. Czyli jak kiedyś będzie muzeum dubbingu, to no takie wisiały baty pewno. Baty, widły, wszystko, albo nie wiem, kije baseballowe, o tym uderzałem. Nie, też tak nie, ale no, czasy się zmieniły, ale to też a propos w ogóle wiecie, całego kształcenia, no bo wiecie, ja bardzo siedzę w świecie teatralnym, kończyłem akademię teatralną, no, jestem aktorem, dodatkowo jestem aktorem dubbingowym, jestem lektorem. Bardzo dużo tego robię głosowo. Dubbingu troszkę mniej, bo troszkę jest krach i kryzys związany z ilością materiałów, które się w tej chwili dubbinguje. Miało to pokłosiem były strajki scenarzystów w Stanach Zjednoczonych, którzy po prostu strajkowali za zbyt niskie pensje i powiedzieli, że oni nie będą dalej pisać niczego, dopóki im nie podniosą. Słuchajcie, te strajki trwały bardzo długo. I już podczas strajków u nas był, już się zaczął problem, pierwszy, a drugi problem pojawił się w momencie, kiedy tam już wszystko ruszyło, bo się dogadali, a niestety przez ocean u nas ludzie to zawsze z zdecydowanie większym opóźnieniem, mimo żeśmy jeszcze mieli pokłosie tego do dnia dzisiejszego, że rzeczywiście jest bardzo mało tej pracy w dubbingu. Ale dużo też robię po prostu lektorek, reklam różnego rodzaju. Nie wiem, z tym głosem 16. Nie oglądam 16. Więc możecie nie słyszeć bardzo często gdzieś tam w reklamach, chociaż też modulacja głosem jest rzeczywiście ważna w tym dubbingu. I czasami ja nie brzmię na przykład jak ja jestem, to ja. To w sumie dobrze, bo czasami jak się oglądał reklamy i gdzieś się potrąci przez tego samego aktora, to też może się zgubić. Słuchaj, jest tylko jeden, który tak reklamuje, jest to Jarosław Boberek, więcej takich nie ma. Jeszcze Baśka Kałużna rzeczywiście pamiętam, że miałem takie, że, ale to ona bardziej też radiowo, chociaż no bardziej radiowo, że akurat się tak złożyło, że 3 reklamy ona przeczytała, jedna za drugą, 3 różnych produktów. Bober ma rzeczywiście tak, że a to Obi, a to Marian i Barbara z Media Expert, o, a jeszcze jestem z Sebą z Media Expert, Seba i Angela, Marian i Barbara. Więc reklamuje wszystkie możliwe PlayStation. Gdybyśmy podsumowali ile przez 8 lat, bo trwa to już 8 lat ta przygoda, ile kupiliśmy PlayStation i PS-ów, to prawdopodobnie nie zmieściłyby się w tej sali. I byłby to ten sam sprzęt po prostu. Oni kupili już tam 60 PS5, 80 Xboxów, te same gry, telefonów, tabletów, laptopów, więc no tak, no to jest. Oczywiście wielki błąd, żeby do reklam podchodzić w sposób fabularny i wyobrażać, że to się dzieje naprawdę i ktoś kupuje ten cholerny PlayStation. No jakoś nie potrafię, zawsze jak słyszę tę reklamę, to sobie myślę, po co im to? No był piękny taki ile latówek był taki piękny obrazek takiego magazynu totalnego na stronę tych wszystkich AGD i tak dalej, podpis Marian i Barbara, gdzie kupowali wszystko z Media Expert, tak? Wielka hala magazynowa, lodówki, pralki, odkurzacze, wszystko, tak? Więc no jest coś takiego. Więc No dobra, to w takim razie kwestie aktorstwa głosowego od podstaw. Od podstaw. Słuchajcie, uważam, że są dwa bardzo ważne czynniki, jeżeli chodzi właśnie o aktorstwo głosowe. Pierwsza to jest dykcja, a drugie to jest wachlarz możliwości Twojego głosu. Zaczynając od dykcji, to jest coś, gdzie nasze społeczeństwo, po pierwsze, polski język jest trudnym językiem, to jest raz. 2, mamy bardzo dużo szeleszczących, sieci, czy, cyty. To są trudne w wymowie, dlatego żaden anglojczyk nie jest w stanie poprawnie wymówić jakiegokolwiek szczęśliwego. Tak, mamy bardzo ciężki mamy ten język. Natomiast słuchajcie, no to jest pierwsza rzecz, która rzeczywiście jest dosyć ważna, jeżeli chodzi o te podstawy. To dykcja. Dykcja to jest nasz aparat mowy. To jest tak, jak my się wysławiamy, jak mówimy. Z racji tego, że tak jak powiedziałem, no on jest rzeczywiście, nasz język jest trudnym językiem, ale to nie jest jedyna rzecz, która powoduje, że na przykład my mamy problem z dykcją. Najczęściej pierwszą podstawą jest lenistwo. Nasze lenistwo, że nie chce nam się otwierać w głosie, bo tego absolutnie nie potrzebujemy. Ale za pomocą naprawdę
kilku ćwiczeń, pójścia do logopedy na konsultacje logopedyczne, można naprawdę sobie tę dykcję wypracować, ponieważ nasz tutaj aparat mowy to są mięśnie, wszystko. Oczywiście nie wszystko wiadomo, mamy żółwkę, która nie jest mięśniem, ale tutaj wszystko, język jest mięśniem, tutaj mamy wszędzie mięśnie. I słuchajcie, to jest niesamowite, że z naszą dykcją jest dokładnie to samo, co z naszym całym ciałem, czyli jeżeli chcemy sobie zrobić fajną dupę, albo fajnego bicka, albo fajny brzuch, to co trzeba zrobić? Dokładnie tak, trzeba ćwiczyć. I wtedy ćwiczymy, mamy efekt. Z dykcją jest dokładnie tak samo, jeżeli ćwiczymy, natomiast z dykcją jest jedna super mega rzecz, że tak jak na siłowni musimy spędzić tych godzin naprawdę wiele i poświęcić, nie wiem, powiedzmy pół roku, rok, półtora roku, 2 lata, żeby osiągnąć ten efekt, tak z dykcją po tygodniu już można mieć super progres, robiąc naprawdę kilka prostych ćwiczeń, które pozwolą nam na to, żeby rzeczywiście ten aparat mowy poruszyć, to po tygodniu, 2 i wpadniecie w jakąś taką rutynę i to jest naprawdę 5 minut dziennie rozgrzewki porannej po przebudzeniu się może naprawdę spowodować, że nasza dykcja będzie superacka. Oczywiście można się w to bardziej zagłębić idąc do logopedy, który rzeczywiście jeszcze bardziej nas ukierunkuje i powie nam, w którym kierunku moglibyśmy po prostu pójść i jak może nam pomóc. Ale tak jak mówię, no tutaj nasz aparat mowy jest bardzo łatwym narzędziem pracy, który możemy bardzo fajnie wyćwiczyć. Natomiast dokładnie to samo niestety jest odwrotnie, czyli jeżeli nie ćwiczymy, to znowu zanika, tak? To samo co z naszym całym ciałem. Więc to jest pierwsza rzecz, bardzo ważna ta dykcja, a druga to jest właśnie ten wachlarz, ja to tak nazywam, wachlarzem możliwości głosowych. Czyli im więcej mamy możliwości głosowych, czyli teraz mówię do Was swoim głosem, Ale mogę tutaj troszeczkę bardziej spróbować głos i pójść. albo dodać jakiejś charakterystycznej chrypy i nauczyć się jej, albo nie wiem czy znacie taką bajkę Enchantimas, która jest też takie wróżki, jakieś tam zwierzątkę, Zielonka Sprint się nazywa. I on reagował cały czas robiąc tylko i trzeba było się tego nauczyć po prostu, tak? Więc im więcej możliwości głosowych będziemy mieć, tym większa szansa na dostanie coraz większej ilości pracy, tak? W jaki sposób poszukuje się barw głosu najczęściej? Jak myślicie? Jak wy myślicie? Jak wy myślicie? Wygłupiając się. Dać sobie moment takiego wygłupu i zrobienia pierwszy, bawię się. Na przykład nie Jestem operowy. i w dupie. Jakby fajnie, a coś nowego odkryłem, tak? Chrypy, po poszukiwaniu różnego rodzaju chryp. Czy spłaszczenia bardziej naszego głosu albo mówienia przez nos, tak? Że mamy tutaj na przykład spadcy mógł, nie? Mamusia, że jedziesz tu. Tak, a Czesiu jest tutaj. Dzień dobry, nazywam się Czesiu. Albo właśnie, nie wiem, maślana. Ja pierdziu! On tutaj wszystko mówi głowowym, tak? No i konieczka, który ma... Chodźcie, zobaczymy co będzie tam, zrobimy coś. Tak? Pani frau, książka może być ciekawa, interesująca. Poszukujesz sobie barw głosu i po prostu potem się tylko i wyłącznie przede wszystkim tym bawisz. A to, że dodatkowo możesz zarobić za to pieniądze, to jest inna sprawa, tak? Więc no, tak idąc od podstaw, myślę, że to są takie 2 pierwsze bardzo ważne punkty, żeby gdzieś tam próbować zacząć się po prostu w to bawić. Nawet nie tyle co zawodowo, wiem, że jest bardzo dużo też tych fandomów, które robią właśnie fandubbingi i jest to naprawdę wspaniałe też i obserwowałem sobie to, że rzeczywiście ludzie mają ogromną zajawkę, mega się tym interesują i jest to naprawdę super rzecz, że coś takiego też robią, bo no, to jest też jakiś mega zajebisty sposób na spędzanie wspólnego wolnego czasu. Więc no, w temacie tak naprawdę jak to zacząć. A jakie są przeciwwskazania, że ktoś ma jakąś wadę na przykład i chce cię raczej nie uwiadomić? Wada wymowy oczywiście
Nie owijając bawełnę, słuchajcie, wiadomo, że wada wymowy, łatwiej zrobić wadę wymowy osobie, która tej wady nie ma, niż mówić poprawnie osobie, która tę wadę wymowy ma. Natomiast nie oznacza to, i to jest też piękne, że już żyjemy trochę w tych czasach, gdzie powoli właśnie odchodzi się od tego, że wszystko musi być bardzo wyraźne, perfekcyjne, że po prostu nawet jak wychodzę na scenę, to każdy musi słyszeć każdą moją spółgłoskę i samogłoskę. Wychodzi się z tego. I to jest superanckie, że właśnie bardzo często teraz wada wymowy jest atutem. I poszukuje się też takich osób. Tylko można zawsze to wyćwiczyć tak, żeby to było nie aż tak bardzo. Komentator Kanal Plus Sport nie mówi Może jest, normalnie działa. Komentuje mecz nie mówiąc I można by było pomyśleć, że jest to niedorzeczne i niedopuszczalne. Ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Jeżeli człowiek jest w to tak mega zaangażowany i jest bardzo dobrym komentatorem sportowym, komentuje wszystkie najważniejsze mecze w Kanal Plusie, naprawdę się na tym zna, bo po prostu mu zależało, bo pracował nad tym, ponieważ chciał osiągnąć sukces. I dykcja nie jest rzeczą, która mogła mu tego nie umożliwić, tak? W sensie, więc nie ma przeciwwskazań. Naprawdę coraz częściej szuka się takich osób. To jest, przyznam szczerze, zaskoczenie, no bo kiedyś tam w 2017 roku na innej takiej osobie słyszałem, że wada wymowy jest nie do przyjęcia. Jak jest potrzebna w filmie, no to się ją udaje wtedy. To prawda, bo łatwiej udawać wady wymowy rzeczywiście, natomiast tak jak mówię, czasy się zmieniają. Czasy się zmieniają i trochę... Czy pamiętajcie też o tym po prostu, że jeżeli chodzi o robienie dubbingu, czy takiego profesjonalnego dubbingu, czy nagrywania, no to myślę, że jakieś 95% osób, które to robią, są aktorami. Są osobami, które ukończyły studia aktorskie albo jakiś kierunek artystyczny i dubbing czy właśnie lektorki są częścią ich pracy. Tak, więc wiadomo, że zazwyczaj to te osoby będą to robiły. I rzeczywiście dopuszczając kogoś do Akademii Teatralnej, bardzo rzadko przyjmuje się, w sensie w ogóle do szkół teatralnych, rzadko przyjmuje się ludzi, którzy mają jakieś wady wymowy. Natomiast jest coś takiego jak wada wyprowadzalna i wada niewyprowadzalna. Wada wyprowadzalna to znaczy, że za pomocą ćwiczeń i takiego naprawdę spięcia dupy jesteśmy w stanie zrobić coś dobrze i naprawić nasz aparat mowy. No i są wady niewyprowadzalne, które teoretycznie nawet pod wpływem bardzo dużej ilości ćwiczeń nie jesteśmy w stanie po prostu tego wyprowadzić. Co też nie jest niczym złym, trzeba o tym pamiętać. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko ludźmi i to jest super, że każdy jest z nas inny, każdy ma prawo do popełnienia błędów, no serio, nie jesteśmy zaprogramowanymi robotami, które mają za każdym razem być idealne, perfekcyjne i robić wszystko pod nie? Chyba, że się pracuje w kolbie. Też się z tego wychodzi. Ja się cieszę na przykład, no bo ja jestem milenialsem i my rzeczywiście jeszcze jesteśmy wychowani w tym starym duchu, że właśnie korpo jest pod linijkę, to jest to, ale oni muszą zmieniać te całe reguły, bo widać, co się po prostu dzieje z nowymi pokoleniami. To nie jest to samo, co my, oni mają zupełnie coś innego. No nawet widać, słuchajcie, no wy oglądacie pełne odcinki My Little Pony, nowe pokolenie nie jest w stanie oglądać, bo teraz mamy erę TikToka, 7 sekund, dziękuję bardzo, albo kogoś zainteresujesz, albo nie. O tym wam opowiadam jeszcze, bo otwieram swoją warsztatownię dubbingową właśnie dla osób dorosłych, wyjazdową mega sprawa. Natomiast właśnie śledzę na przykład w tej chwili statystyki, nigdy się tym nie zajmowałem, śledzę statystyki i słuchajcie, w statystykach jest, jak mam na przykład filmik, który trwa 45 sekund, to największe zainteresowanie jest od 1 do 4 sekundy. Potem już go nie ma. A co się dowiesz w 4 sekundy? Raz, 2, 3, 4. I pan przełączył. No tak, czy to nam się podoba, czy nie, TikTok w tej chwili staje się coraz bardziej nawet w naszym środowisku
no jednak trendującym medium, gdzie ludzie szukają informacji. To prawda. Zastanawiam się, jaka będzie kolejna aplikacja. Jednosekundówki. Kurde, ale wymyśliłem, muszę zapisać, słuchajcie. Będę bogaty jeszcze, zobaczycie. Zostanę milionerem. Pamiętaj, żeby wspomnieć, że wpadać na ten pomysł tutaj. Tutaj, oczywiście, sponsorem będzie My Little Pony. Mogę wam obiecać. W sumie jak już powiedziałeś o właśnie swoich zajęciach, to możesz zrobić sobie taką autoreklamę. Autoreklama, sponsorem programu była. Słuchajcie, tak też przy okazji stwierdziłem, że idę gdzieś tam krok dalej. Z racji tego, że oprócz tego, że prowadzę rzeczywiście właśnie te dubbingowe w Teatrze Syrena dla osób dorosłych i tak dla dzieciaków, ale stwierdziłem, że idę gdzieś dalej i otworzyłem swoją własną warsztatownię. W tym roku dopiero pierwszy raz w ogóle, po raz pierwszy w ogóle będzie pierwszy obóz, ale właśnie uważam, że warto, jeżeli ktoś się gdzieś tym na przykład interesuje, albo chciałby w ogóle rozpocząć, albo zobaczyć jak to jest, uważam, że naprawdę to jest fajna okazja, żeby po prostu na taki obóz pojechać, tym bardziej, że mamy piękne miejsce, bo mamy miejsce na Kaszubach. Nazywa się to miejsce Magiczna Osada, mamy piękne domki, mamy piękne sale i będziemy właśnie oprócz tego, że dosyć mocno chillować się i integrować właśnie, rozmawiając na temat w ogóle całej sfery dubbingowej, to przy okazji praktycznie tego doświadczać, czyli w tym roku będą zajęcia właśnie z warsztatu dubbingu stricte, które prowadzi Bartek Misłowski, myślę, że znany też bardzo reżyser, wspaniały człowiek. Który robi naprawdę wiele projektów. Będziemy robić słuchowisko i w tym roku będziemy zajmować się horrorem, więc będziemy robić, które ja będę reżyserował też ze wspaniałym realizatorem. No i będą właśnie coś w stylu techniki poszukiwania głosu, czyli rozwój naszego aparatu mowy i tego, żeby gdzieś poszukać po prostu tego, i te zajęcia będzie prowadziła Marysia Tyszkiewicz, która też właśnie była w Gryce Twojej twarzy brzmi znajomo, wygrała tą swoją i potem była w tej Twojej twarzy, w tych najlepszych i była tam w pierwszej trójce, więc kadra jest naprawdę superancka, miejsce jest naprawdę superanckie. No, będzie to na pewno spotkanie takie, gdzie wszyscy będziemy mogli właśnie przez tydzień totalnie odizolować się też od telefonów, od tego całego świata, mimo tego, że jest zasięg do czego, więc też nikomu tego nie zabieramy. Natomiast odizolować się od świata i naprawdę miło spędzić wakacje. Warsztaty nazywają się Dubtime, Dubtime. Warsztat właśnie dubbingu i kreacji głosu. Jeżeli byście mieli ochotę polajkować, wybić go na Instagramie i sobie prześledzić, w jakim jest to w ogóle rodzaju. Jesteśmy dosyć szaleni, jeżeli chodzi o to i przyjmujemy bardzo dużą dawkę humoru dodatkowo, dlatego jak zobaczycie po prostu nawet jeżeli byście mieli ochotę po prostu zajrzeć tam, to zapraszam. No, myślę, że nie będziecie żałować, bo jest to naprawdę, myślę, że to będzie super przygoda, tym bardziej, że jestem szefem pierwszy raz i wiem, że nie dopuszczę do tego, żeby była właśnie sytuacja taka, żeby coś... Znaczy wiadomo, są sytuacje losowe, ale na pewno ja zrobię wszystko, żeby ten wyjazd był niezapomniany. Po prostu. Czy jak rozumiem, macie jeszcze wolne miejsce? Mamy 3 z tego co pamiętam, 3 wolne miejsca zostały. Super. Więc też grupy po 10 osób maksymalnie, więc naprawdę superacka. Przygotujecie na następną edycję zaraz? Tak, totalnie, ja już widzę, bo zainteresowanie jest ogromne. Dostaliśmy jeden termin i my zaczęliśmy reklamować to w kwietniu, więc zazwyczaj reklama trwa dobry rok, a my żeśmy to zrobili w kwietniu, a w maju mamy, pod koniec maja już mamy miejsc, więc wydaje mi się, że po tym będzie. Będą kolejne edycje, będzie na pewno zimowa edycja i myślę, że potem będziemy chcieli robić również edycje letnie 2 albo nawet 3. Więc w ogóle, no więc naprawdę będzie tego naprawdę bardzo dużo.
A masz jakieś ulotki może? Nie mam. Wiecie kod co, QR do skanowania? kod QR nie, tak jak mówię, no Instagram jest chyba najbardziej taki tam, no jest strona internetowa, mamy rzeczywiście stronę internetową www.daptime.pl, więc jeżeli macie jakieś grupy, to też możecie udostępnić i albo w ogóle też zastanowić się nad tym. Dla tych, którzy nigdy też tego nie robili, nie jest to absolutnie właśnie dla zawodowców, jest to naprawdę bardziej poznanie i otwieranie się, na czym mi zależy, i zdobycie tego warsztatu, jeżeli by Was to interesowało, niż jakieś właśnie, że jadą tam sami wyjadacze i na pewno będzie już że będzie na pewno bardzo wysoki poziom. Absolutnie nie. Znaczy inaczej, my ten poziom zawsze będziemy dostosowywać. Kadra jest naprawdę wspaniała. Dobra, jest polejka. Masz? Jest to? O, no właśnie to. Wrzucę pod ocenu Jeżeli, na naszego fanpage'a. jeżeli byście mieli ochotę, to naprawdę serdecznie Was zapraszam. Nawet wiecie, polajkować, żeby były zasięgi. Myślę, że naprawdę nie będzie czego żałować. Serio, po prostu fajna będzie praca po prostu. Jak wygląda, tak mniej więcej oczywiście na ile może powiedzieć, program takich zajęć? Już Wam mówię, bardzo prosto. Będziemy pracować tak już na 99%, 4,5 godziny dziennie. Z każdym z instruktorów będzie po prostu po 1,5 godziny dziennie. Śniadanko, tam wszystko jest w cenie, już jest i śniadanie, obiad, kolację wiadomo. Po śniadanku 3 godziny zajęć. Po obiedzie właśnie siesta, czyli opalanko, bo też miejscówka wokół 3 jezior, w których można się kąpać, a w najbliższym czasie też będziemy tam prawdopodobnie robić duży basen po prostu. Będzie budowany, już w tym roku niestety nie damy rady, ale za rok prawdopodobnie to się uda. Więc właśnie taki chill, potem kolacja albo przed kolacją jeszcze jedne zajęcia, 1,5 godziny, albo po kolacji, w zależności po prostu też od pogody, od nastawienia, bardzo różny jest po prostu ten program. Plus dodatkowo różnego rodzaju goście specjalni, plus dodatkowo wiele gier i zabaw, które naprawdę są superackie. Bardzo duży taki naprawdę spokój i fajna zabawa po prostu. W jakim to jest powiecie? To są Kaszuby. Znalazłem Katowice. Pokaż, nie, magiczna osada. A wiem czemu, wiesz to, bo możliwe, że na Google Mapsie jeszcze jest... wpisz Niesiołowice. Niesiołowice. Niesiołowice 193. Co on tu wyświetlił wtedy? On nam wyświetlił wtedy... O, jest magiczna osada, widziałeś? Tak było i stało, to jest Szczegosiełkowice, okej, Kościerzyna. Stolżyca, Gotowe. piękny środek Kaszub. No słuchajcie, miejsce bardzo urokliwe, psy tu tam już czekają. Nic więcej. Na połowie Kaszub. No, nic więcej nie potrzeba. Cisza, spokój, za ścianą pole i jeden dom. Sam jeszcze lepszy. Najlepiej! No to widzisz, zapraszam, bo naprawdę uważam, że będzie superacka sprawa, ale tak jak mówię, w przyszłości będziemy na pewno jeszcze, na pewno nie jest to pierwsza edycja. No to najgorsze pytanie, ile taka przyjemność kosztuje? Jest wszystko napisane, chyba w tym roku to jest 3600 za wszystko, jakby z całym warsztatem, z wyżywieniem, z noclegiem, więc 3600 za tydzień, od niedzieli do niedzieli. Wszystko jest na stronie, tak mamy wykupioną daptime.pl. Uważam, że jak sprawdzaliśmy to nie jest, nie wiadomo, bo to oczywiście uważam, że to nie jest bardzo, bardzo wysoka cena, ale rozumiem to, jakby w sensie widzę na przykład, obserwowałem sobie, ile biorą inni za jeden dzień warsztatów, na przykład gdzieś wyjazdowych, to miałem takie cenią się ludzie, cenią. Więc nie, w sensie, tak uważam, możliwe, że niestety może na przykład cena wzrosnąć za rok, bo wiadomo jak jest, tego się zawsze trzeba spodziewać niestety, bo wszystko idzie do góry. I tak jak mówiłem, mamy pierwszą kalkulację tegoroczną, kiedy w ogóle zaczynamy, tak? Dziecko się urodziło, zobaczymy, zaraz będzie raczkować, potem wstanie na nóżki i zobaczymy, czego nas zachorować, nie? Więc zapraszam, zachęcam do lajkowania i polecania ewentualnie znajomym. Myślę, że naprawdę nie będziecie niczego żałować.
bo klimat jest superacki. No i na Instagramie, tak jak mówię, poglądajcie sobie rolki, w jakim my to klimacie chcemy robić. Raczej bardzo szalonym, raczej bardzo luźnym i żeby wszyscy czuli się jak komfortowo. Prawda, że dla fanów kreskówek to będzie akurat. No myślę, że tak, myślę, że tak. Zresztą ja nie wykluczam na przykład tego z racji tego, że jestem szefem, to jest piękne, żeby na przykład zrobić wyjazd stricte na przykład dla fanów My Little Pony i wtedy spróbować pozyskać materiały, nawet może od Hasbro, żeby po prostu na przykład zrobić takie, nie wiem, kilkudniowe warsztaty gdzieś dla większej grupy, nie? I zorganizować coś takiego. Ja nie wykluczam, jako downtime absolutnie tego nie wykluczam. Więc... Znaczy, Hasbro niestety słynie z tego, że jest firmą bardzo trudną do kooperacji, nawet mówimy o innych dużych podmiotach, które próbowały jakieś licencje uzyskiwać. To jest coś, co cała masa takich anegdotek na temat tego, że na przykład Blackmore chciał wydać ich grę, uzyskiwał licencję, uzyskał, potem że ta licencja jest na grę, ale nie jest tam czołgiem. Bo zawartość pudełka, ale nie samo pudełko. Jak się wydaje, to formie zawartość w folii. Tak, to jest już inny papier, inny dyrektor, inny No marketing. tak, no słuchajcie, no niestety ten świat właśnie, one są porąbane, no. Hasbro, to... Znaczy, no wszystkie te większe korporacje tak mają. Disney, o mat. Z nimi to żeby zrobić cokolwiek, to trzeba cierpliwość mieć taką, że kto raz spróbował współpracować z Disneyem, tak już nikt raz tego nie robi. Po prostu nie mają siły na to. Bo ci to po prostu zajmą ci wszędzie, no, po prostu za przeproszeniem, żeby tylko zobaczyć, czy na pewno wszystko jest dobrze. I czy nie jest łamane prawo gdzieś. Bo na pewno ktoś tutaj chce coś zrobić. Myślę, że za $100 nielegalnie. No dokładnie, nie? No tam wiecie, że będzie pieniądze, to zawsze. Więc... Ale tak jak mówię, nie wykluczam tego. Nie wykluczam i... Jakby się udało uzyskać oficjalną kooperację z Hasbro, żebyście mogli literalnie, legalnie bawić się elementami serialu, no to na pewno fandom byłby opromieniony. Oj, to na pewno, przy czym no tylko, że no... To jest na pewno plan, może nie na przyszły rok, tylko na to 2 lata. Ja myślę, że to jest plan 10-letni nawet, znając walkę z korporacjami. Ale słuchajcie, no nie jest to nierealne. Natomiast wiecie, no zawsze można gdzieś to robić z przymrużeniem oka, żeby zmierzyć się na przykład z fandubbingiem właśnie bardziej My Little Pony, tylko nie udostępniając go, tak? Pozyskać, myślę, że od Hasbro wtedy zdecydowanie łatwiej pozyskać na przykład licencję na pracę warsztatową bez upubliczniania, czyli po prostu jedziesz właśnie na taki obóz, pracujesz sobie na takim materiale, robimy sobie na przykład, nie wiem, 2 czy 3 odcinki, każdy ma swoją postać i potem oglądamy, no ale nie możemy tego w żaden sposób udostępnić. Czyli Tak? telefony zostają na zewnątrz. No, znaczy, wiecie, no jesteśmy dorosłymi ludźmi, no, jeżeli po prostu gdzieś ustalimy jakieś zasady, to fajnie by było, żeby się ich trzymać. No, ja zazwyczaj mam zaufanie do ludzi, no, ale jeżeli, no, ale no, tak jak mówię, no, rzeczywiście trzeba by było coś takiego może zrobić. Słyszałem, że takie myśli są wymowy. Teraz są ogromne, oj, tak, jakby od firm wszystkich dubbingowych w tej chwili to jest jak wejście po prostu do Sejmu. W tej chwili po prostu przez 7 bramek, telefon zostawiasz w specjalnej skrzyneczce i nie ma już możliwości nagrywania niczego. No ale też nie dziwię się, niestety to jest problem, bo czemu zostało to wprowadzone, bo się po prostu ludzie boją, bo tracą klientów. Była sytuacja dosyć niedawno z Netflixem i firmą Ayuno, która zresztą Ayuno robiło My Little Pony za moich czasów, jak ja byłem hiczem, to robiłem to właśnie w Ayuno. I słuchajcie, była na przykład właśnie taka sytuacja, że no niestety Ayuno straciło Netflixa, czyli bardzo dużego klienta, ponieważ wyciekły jakieś dane w Ayuno, bo Ayuno jest korporacją ogólnoświatową i w siedzibie w Hongkongu wyciekły dane jakiegoś nowego projektu Netflixowskiego, nawet nie jakaś taka topka, ale gdzieś tam coś wyciekło, słuchajcie, i niestety Netflix zrezygnował z Ayuno na całym świecie. To jest do tego stopnia powiązane, że w jeden kraj ktoś coś odpierdzieli,
a ucierpi na tym jakby cała korporacja na całym świecie. Więc no boją się, po prostu się boją. A że było dużo niestety aktorów dubbingowych, którzy nie potrafili, jakby było mówione, błagam, nie róbcie zdjęć tekstu, nie róbcie zdjęć obrazka, nie róbcie zdjęć nawet mikrofonu, nie używajcie telefonów, zresztą w lektorce, no bo w lektorce nie można używać telefonu, bo wchodzą jeszcze bardzo często sygnał na telefon, tak? Macie różnego rodzaju fale elektromagnetyczne, czy tam jakieś inne, które wzbudzają mikrofony i na przykład właśnie słychać na słuchawkach bardzo często, jak zapomnę wyłączyć telefonu, ktoś do mnie zadzwoni, może już nie ma tego już tego nie, ale jest coś takiego ciągłego na zasadzie, że coś tam szumi. Więc nie używa się rzeczywiście telefonu w trakcie nagrania. Zresztą, kurde, trzeba się przede wszystkim skupić na robocie, tak? a nie na siedzeniu w telefonie. Więc no rzeczywiście jest to dosyć mocno w tej chwili filmowane, że nie można robić zdjęć, podpisuje się dużo papierów związanych z tym, że w ogóle my wchodząc do studia nie możemy mówić nic na temat żadnego projektu, tak zwaną lojalkę, że dopóki projekt nie wyjdzie, to nie jesteśmy w stanie w żaden sposób nikomu niczego nie mówić. Tak, dlatego też na takich spotkaniach my się staramy przestrzegać uczestników, że prosimy nie zadawać trudnych pytań. No to co będziemy na następnym odcinku, bo to zawsze jest takie lekkie ryzyko, że aktor się nie skupi i nagle powie. No to prawda, to też prawda. Natomiast też bardzo zabawne jest to, że jak próbuję sobie przypomnieć cokolwiek z odcinków Fajnie Wypony, to jedyna rzecz, która rzeczywiście mi bardziej zabiegła w pamięć, to rzeczywiście piosenka, na którą miałem fazę w wersji tej netflixowskiej. Przypasuje tam. Trudniej ostrzegali mnie, taki wzgląd jest, są lekkie szczęki złe. A znasz, że kopyt robi ciasta, które lubią jeść. I generalnie z dala lepiej od nich, że widzisz, że generalnie tak z dala trzymać się. Więc gdzieś tam to mi zapadło w pamięć, bo w ogóle też bardzo dobre były te piosenki. Bardzo, to było bardzo, w ogóle piosenki Fajnie Wypony były zawsze Drugą taką jest Monster High, słuchajcie, Monster High już robi takie piosenki, że ja mam takie, w zasadzie przychodzę, bo też robię piosenki do Monster High, ja mam takie, wow, to można by było po prostu wziąć ją gdzieś na jakiś koncert i ludzie by do tego szaleli skakali. No to generalnie jest takie ogólne spostrzeżenie, że gdyby to, co robią chociażby do filmów animowanych, czy fani filmów animowanych, gdyby to leciało zamiast tego, co byśmy grali normalnie, to świat byłby trochę lepsze miejsce. No to prawda. No ale na przykład właśnie, nie wiem czy wy macie też ten K-pop Demon Hunters, no na przykład poszło... Tak. No ale te hity są takie, że po prostu no ludzie chodzi. Słuchasz tego. No zobaczcie, nawet na Oscary, że tak. Zostało i nagrody zdobyło tak za animację. Oscary. Najważniejsze w tym roku. No fajne jest to, że gdzieś to czasami też właśnie idzie, bo nie wiem, czy pan zdobył jakiegoś Oscara? Nie. No, inne nagrody tak, ale Oscar faktycznie nie, no bo z drugiej strony to przede wszystkim serial. Seriale na Oscarach to są chyba trochę mniej. No, to prawda. To prawda. Aczkolwiek jeżeli chodzi, może nie, to nie jest oczywiście Oscar, ale jak wyszło My Generation, to ono się utrzymało w status Netflixa przez długi czas. To prawda, no ale ja się nie dziwię. Naprawdę się nie dziwię. Bo to naprawdę było dobre. No, w sensie, no, tak jak mówię, no, obejrzałem z kolegą, z przyjacielem, nie z kolegą nawet, na jego urodziny, 25 jakoś, tak mi się wydaje, że to będzie 25 był ten film Netflixowski. Słuchajcie, no drugi w nocy żeśmy zaczęli oglądać i normalnie miałem takie wow! Mega, bo naprawdę to mega fajnie wyszło. Też tam fajna obsada była w ogóle i Marta Bogdanowicz, Ewcia Plus i jak to tam jeszcze jest? Ania Szpaczyńska. Ania Szpaczyńska, dokładnie. Nową ekipę. Marcin Francek, jedyna rzecz, gdzie mam większą rolę od Marcina Franca. Bo Marcin Franc ogólnie no, jest rzeczywiście jedną z topek musicalowych
słuchajcie, w Polsce. Ma wszystkie jakby zawsze główne role były takie haha, ja mam ślicza, haha, wspaniałe. No właśnie na pracę też byśmy bardzo chcieli zaprosić, ale ciężko. Ciężko, to tak. Marta też chciała wpaść. Z Marcinem mogę porozmawiać dzisiaj, bo zaraz gram z Inspektem, więc To powiedz o nas dobre słowo. Pisałem do niego na Instagramie, więc gdzieś tam może wykopać taką rozmowę. okay. Marta też chciała wpaść dzisiaj, niestety ona też ma Spektakl, no jaki niestety. spektakl właśnie. Aktor teatru muzycznego pracuje cały czas, bo zazwyczaj od środy do niedzieli, właśnie niedziela to są zazwyczaj podwójne nawet spektakle, jak gramy spektakle, a poniedziałek, wtorek się robi dubbing, więc my pracujemy praktycznie cały czas. Więc no, bardzo często jest właśnie to, że udało się właśnie dzisiaj akurat w tę niedzielę, no w sobotę, tak jak mówię, na wczoraj w Krakowie. Wróciłem dzisiaj o 3 nad ranem, bo się opóźniło, słuchajcie, miałem jakiś tam event i się opóźniło wszystko. I zanim żeśmy zagrali cały koncert, zanim żeśmy się spakowali, wrócili, to byłem w domu o 3. Więc... ale żyję. No tak, i tego ty bardziej dzięki, że chciałeś przyjechać, Tak. że jesteś żywy. Bardzo dobrze, słuchajcie, bo to bardzo śmieszna była sytuacja, jest Kubą na ten temat w marcu, zobaczyłem. Było takie, czy bym chciał, no w sumie pewnie spoko. I Kuba do mnie 3 dni temu. Siema, przypominam, że w niedzielę się widzimy. I takie, o kurde, dobra, robimy, okej, dobra, wrócę, dobra, pojadę, przyjadę. Ale jest, bardzo się cieszę, że mi się udało w końcu po prostu to, bo myślałem, że w ogóle to na przykład, nie wiem, gdzieś upadło albo coś. Nie, no to bym ci napisał oczywiście, że sobie kontaktowałem się, sorry, nie żyjemy oficjalnie. Nie żyjemy. To ładne. Sorry, nie żyjemy. Więc nie, no super. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy i czy są jakieś pytania? Tak, okej, to możemy przejść do pytań publiczności. Proszę bardzo. Wiem, że tu są wśród was osoby, które też się interesują fandomingiem. Na przykład Laura. Tak. Może tak w takim razie otworzysz. Ja To standardowe pytanie, jaka jest największa trudność podczas nagrania? Największa trudność to jest synchronizowanie prawej i lewej półkuli, czytaj, synchronizacja polegająca na tym, że na obrazku mamy obrazek, w słuchawce mamy wersję oryginalną, dodatkowo w słuchawce mamy swój głos, który słyszymy z mikrofonu, bo stoimy przed mikrofonem. Musimy pamiętać o tym, wiemy czym jest timecode na przykład, kojarzymy timecode, mogę powiedzieć czego, timecode jest to, każdy film ma swój timecode, czyli to jest czas, który idealnie pokazuje, w którym momencie filmu czy animacji się po prostu znajdujemy. I nas zazwyczaj interesują tam minuty i sekundy, natomiast jeszcze jest coś takiego jak godzina z jednej strony, a z drugiej strony są tak zwane klatki. Czyli tam powiedzmy, jeżeli animacja jest robiona zazwyczaj w 25 klatkach na sekundę, to znaczy, że żeby powstała sekunda danej animacji, potrzebujemy 25 obrazków, zdjęć, które delikatnie się przesuwają, żeby po prostu ta animacja powstała. Więc rzeczywiście największą i wracając jakby, ten timecode, dubbingowanie polega na tym, że właśnie mamy tekst, mamy ten timecode, reżyser nam mówi, że na przykład na 2:20 będzie mówiła nasza postać. No i najtrudniejsze rzeczywiście jest to, żeby patrzeć na timecode, patrzeć na tekst, wiedzieć, w którym miejscu my mówimy, słuchać Angola i dodatkowo jeszcze słyszeć swój głos i wszystko naraz to nałożyć, tak? Tylko jak wszystko, po prostu potrzebujemy chwili czasu na to, żeby się przyzwyczaić. Pierwsza trudność, która jest, jeżeli chodzi właśnie o przyzwyczajenie się, to jest nasz głos w mikrofonie. Ponieważ nasz mózg bardzo mocno oszukuje nas i nam się wydaje, że my brzmimy zupełnie inaczej, a tutaj pierwszy raz mamy styczność, gdzie mikrofon bezpośrednio przenosi nasz dźwięk na słuchawki, czyli bezpośrednio do naszych uszu. I bardzo często pierwszym sformułowaniem osób, które nigdy nie pracowały przed mikrofonem jest: o Boże, ja tam brzmię. To jest standardowe. O matko. Nie, ja tak nie... Co za koniec? Co za szum? Nie, jakieś dziwne efekty na przykład. O Jezu, dziwne efekty.
Więc to jest pierwsza rzecz, z którą musimy się zmierzyć. Przyzwyczajenie się do naszego głosu. Oczywiście to zależy od naszego charakteru, od tego, jak bardzo akceptujemy siebie i to jest jakby normalne. Jeden będzie potrzebował więcej czasu, drugi będzie potrzebował mniej tego czasu. Więc to jest rzeczywiście duża trudność, żeby się po prostu tego głosu rzeczywiście gdzieś poniekąd przyzwyczaić się po prostu do niego. No i drugą to rzeczywiście ta czujność i na tyle sfokusowanie się, że wiemy, że powiedzmy, tak jak mówiłem, nasza postać wchodzi na 2,20, realizator zazwyczaj puszcza nam 4 sekundy wcześniej, to jest ta nasza, powiedzmy, no 3, 4 początkująco mamy zazwyczaj, tak żeby się wdrożyć, złapać oddech i tak sobie wycyrklować, żeby rzeczywiście jeszcze złapać oddech, powiedzieć ten tekst nie w punkt, bo zawsze jest tak, że raczej czekasz na wersję angielską, wersja jakby oryginalna zaczyna ci mówić i ty zaczynasz po niej, tak? I w tym momencie ty mówisz ten tekst, mówisz, angielska się skończyła, jeżeli skończyło się chwilę po angielskiej, to znaczy, że prawdopodobnie się zmieścimy. Jeżeli skończymy razem z angielską albo przed, to znaczy, że to będzie za krótkie. Bo wiemy, że nawet jeżeli skończymy razem, a zaczęliśmy później od angielskiej wersji, to realizator musi to przesunąć, tak żebyśmy zaczynali równo, to znaczy, że będzie już za krótko. Więc rzeczywiście kolejną trudnością jest to, że nam się wydaje, jeżeli już ta angielska postać kończy, przez to bardzo często na przykład zaczynamy mówić powoli, a potem przyspieszamy nagle na samym końcu. Bo nam się wydaje, że już jesteśmy spóźnieni, nie? Więc na przykład to jest kolejna rzecz, której musimy się nauczyć, czyli konsekwentnie mówienie w tym samym tempie. Tak? Więc to są takie trudności, które rzeczywiście, zwłaszcza na początku. Ja w dubbingu siedzę od dziecka, rzeczywiście, bo ja zacząłem swoją przygodę z dubbingiem mając 14 albo 15 lat, nie pamiętam. Czyli siedzę od ponad 15 lat, rzeczywiście jestem w tym dubbingu i rzeczywiście to robię. I rzeczywiście, jak zaczynasz to robić za dzieciaka, jesteś troszeczkę takim dzieckiem dubbingowym, to zdecydowanie łatwiej potem rzeczywiście ci to przychodzi. Natomiast myślę, że takie pierwsze 4 lata to jest ten taki okres, gdzie rzeczywiście tego dubbingu się uczysz, gdzie rzeczywiście musisz wypracować sobie swoje systemy. I pamiętajmy, o czym zawsze będę wspominał, że jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy maszynami zaprogramowanymi. Jednego dnia masz wspaniałą dykcję, wszystko nagrywasz w ogóle tak zwanie a vista, czyli nie oglądając absolutnie materiału, nie znając go, tylko na podstawie szybkiego reagowania, słuchania wersji angielskiej i czytania po prostu, co dana postać ma powiedzieć i już poszukania bardzo szybko kontekstu w głowie, w jakiej emocji ja to powinienem powiedzieć. Jeden dzień mamy po prostu taki wspaniały, że mamy turbolot, a następnego dnia nie jesteśmy w stanie powiedzieć jednego zdania. Bo na przykład gdzieś dykcyjnie nie jesteśmy w stanie gdzieś tam coś ucieknie. No ja jestem rekordzistą, 3 dni nagrywałem jedno zdanie. Nie że longiem, ale miałem 3 sesje nagraniowe. Nie byłem w stanie wypowiedzieć. Oczywiście tam bardzo często wchodzi coś takiego jak głupawka. Czyli głupawka zaczyna się od tego, że najpierw ja nie mogę powiedzieć. Potem po już, nie wiem, 4., albo 5., albo 6., albo 7. powtórzeniu, kiedy ja już nie mogę powiedzieć, ja się zaczynam delikatnie z tego śmiać, reżyser zaczyna się z tego delikatnie śmiać i jak już reżyser zaczyna się z tego delikatnie śmiać, to już zaczyna się zupełnie inaczej niż to mówić, więc potem jeszcze realizator zaczyna się z tego śmiać, więc śmiejemy się po prostu cały czas i nie jesteśmy w stanie czegoś po prostu nagrać, więc jest, dobra, wrócimy do tego później, idźmy dalej. I lecisz dalej. Są takie zdania po prostu, których czasami nasz mózg nie jest w stanie ogarnąć, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Ja nagrywałem 3 dni, w 3 sesjach nagraniowych, byłem na 3. sesji nagraniowej, udało mi się nagrać jedno zdanie, bo właśnie standardowo zrobiliśmy, nagraliśmy cały odcinek, przechodziliśmy do następnego. Nagraliśmy cały odcinek, nie nagrałem jakiegoś zdania, szliśmy, nagrywaliśmy do końca, dobra, to wróćmy sobie do tego, nie nagrałem, dobra, lecimy dalej, lecimy, nagrałem cały odcinek, wróćmy do tego zdania, nie nagrałem. Dobra, to pójdźmy dalej. Skończyła się sesja, już nie wiem, ostatnie 5 minut mojej sesji nagraniowej, dobra, to spróbujmy, nie nagrałem. Dobra, jutro też jest dzień, widzimy się, nie przejmujemy się. Następnego dnia też tego nie nagrałem. Dopiero słuchajcie, 3. dnia nagrałem te zdania. No oczywiście to wynika po prostu z jakiejś głupawki, więc naprawdę to zależy od
dnia. A następnego dnia miałem właśnie, czy może nie w tej sesji, ale miałem na przykład taki dzień, że nagrałem Abyss 23-minutowy odcinek serial, który bardzo lubiłem, OKKO się nazywał, o superbohaterach. Taka strasznie to było głupie i durne, ale ja uwielbiam ten, że to z nami robić. I miałem tam główną rolę właśnie tego KO. Dużo mówiłem z taką właśnie chrytką. I słuchajcie, no to jest taki mój rekord, że rzeczywiście 23 minuty longiem realizator po prostu nie wyłączał nagrywania, a ja jechałem cały odcinek longiem i po prostu bez przerywania, tak? Nie znając w ogóle odcinka. Więc no są takie momenty wspaniałe zresztą, więc... No tak to wygląda. Jeżeli chodzi o takie trudności, które mamy, no to tak jak mówię, ta dykcja, no to są ciężkie rzeczy, tak? Ja mam pytanie, jakby z drugiego bieguna pracy zdarzały się takie kwestie, że w końcu było stwierdzenie, że tego się nie da po prostu w tym czasie, żeby to miało sens i prosił o silny tłumacza, żeby coś z tym zrobił. Tak, słuchajcie, musicie pamiętać o tym, że to co napisał tłumacz, a to co my potem nagramy, to bardzo często są dwie różne rzeczy. Bardzo zależy od tego, jak tłumacz po prostu tłumaczy. Mamy tłumaczy też wybitnych, ale mamy niestety coraz częściej takich, którzy idą na łatwiznę i tłumaczą na przykład za pomocą AI. I to się czuje. To się od razu czuje. Teraz już coraz mniej, bo rzeczywiście ta sztuczna inteligencja niestety pochłania, jest dosyć, no ona mnie sama zadziwia bardzo często. Natomiast te początki było widać po prostu, że było to robione przez sztuczną inteligencję. Natomiast trzeba pamiętać, że nagrywając w dubbingu bardzo często ten tekst ulega zmianie. Ten tekst ulega zmianie, bo właśnie na przykład ktoś ma bardzo duży problem ze zbitką właśnie jakąś w zdaniu, no to reżyser w tym momencie raczej chce ułatwić tej osobie, żeby nagrała to, niż żeby się męczył. To, że ja się męczyłem 3 dni z tym, to wynikało z tego też po prostu, że to było jakiś taki rodzaj głupawki i zmęczenia, że nie byliśmy w stanie w żaden sposób tego rozwiązać. Natomiast pamiętajmy o tym, że zazwyczaj rolą reżysera w studio jest to, żeby on ułatwiał nam robotę w tym momencie. A dubbingując postać generalnie, jak się już dosyć długo dubbinguje, zna się tam postać, charakter i tak dalej, może być w teorii taka opcja, że właśnie aktor dubbingując powie, ale on by tego tak nie powiedział, nawet jak to jest tłumaczenie takie okej, ale ta postać po prostu ujęła to inaczej, wie, bo już mówię o 15 sezonów z tą postacią. Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o to, że na przykład tak, i to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ zdarza się, że jest na przykład zmiana tłumacza. Zmiana dialogisty podczas całego projektu, ponieważ na przykład to ma tam ileś sezonów. Ale to też jest na przykład wtedy rolą reżysera, który robi na przykład od samego początku ten projekt i wie, że jeżeli przez cały czas moja postać nazywała się Hitch, to nie może być tak, że w pewnego momentu będzie Hatch, tak? I ktoś zacznie mówić, bo dialogista się nie dosłyszał i stwierdził, że będzie mówił, że moja postać to jest Hatch. Daję przykład, oczywiście, że coś takiego się nie wydarzyło, ale no wiadomo, że są różnego rodzaju kultowe teksty, tym bardziej, że teraz coraz częściej wraca się do tego, co stare, nie? Teraz na przykład będzie znowu faza Himena. Wchodzi ogromna faza z powrotem na Himena i z jednej strony musimy zrobić coś, musimy zrobić coś, co wiem na przykład, czemu o tym mówię, bo robiłem ostatnio, słuchajcie, robię reklamę Himena i tam było na potężnego Na potęgę dokładnie, na potęgę ten tekst nie może być zmiany. I uległ. I uległ, słuchajcie, zmianie niestety. Znaczy, nie wiem, czy w wersji kinowej, bo jest ten film wyszedł, czy chyba jeszcze nie wyszedł, więc ale widać po prostu, że nowi ludzie nie do końca zrozumieli, że to tak może być. Więc zdarza się i czasami można rzeczywiście powiedzieć, słuchajcie, robię to od pewnego czasu, przecież nie wiem, albo od roku, 2 lat, 3 lat i wiem, że ta postać, to imię, albo nie wiem, to słowo wymawia się zupełnie inaczej, albo on w tym miejscu powtarzał, bo miał swoją
taką... no tak, Albo tak zwany catchphrase. dokładnie tak, że to jest coś, że jest zapamiętywalne i cały świat, każdy wie po prostu, albo cała Polska wie po prostu, że to musi tak brzmieć i jeżeli to zostanie zmienione, to będzie źle, tak? Nie wiem, jak wy zareagowaliście na dubbing, nowy dubbing, ale no z tego, co pamiętam, gdy opisaliśmy dubbing, no on się nie spodobał, tak? Że byliście tak przyzwyczajeni do tego tam 2 czy 3-letniego, bo 3 lata żeśmy to robili. Z 2021 do... Tym bardziej rzeczywiście zrobili, więc no to wiecie, no to też robili naprawdę bardzo dobrzy ludzie. Ja wiedziałem rzeczywiście, że to pasuje, bo robili to dobrzy ludzie. Nie mówię, że potem robili to źli, ale no tak jak mówię, zaczęli to robić No bo trochę inaczej. tak, to trochę inaczej. Nie wiem, czy dalej nadal jest. Nie, właśnie... Utrzymało się tak. Znaczy, tak, historia Generacji Piątej jest taka, że była ta zmiana aktorów, a niedługo później w ogóle cały serial został wstrzymany, bo każdy stwierdził, że się nie do końca sprzedaje, no to w takim razie wywalamy kompletnie wszystko. Do tego stopnia, że serial został ucięty w połowie sezonu i te pozostałe odcinki nie były nigdzie oficjalnie emitowane. My je znamy dlatego, że wyciekły. Okej. Ale oficjalnej dystrybucji nigdy nie było, pomimo faktu, że już były nagrane. Kwestia nie było bardzo dużo pracy z nimi wybrane. To też zaskakująca decyzja właściwie na wszystko. No to tak to... Wielka korporacja działa lepiej. Znaczy, no tak, no to było ewidentnie niedogadanie się pomiędzy studiem a korporacjami, pomiędzy prawdopodobnie Hasbro a Juno, które prawdopodobnie albo sobie zażyczyło więcej pieniędzy za ten projekt, albo nie wiem, no stanęło na czymś innym, albo inne studio właśnie dało możliwość po prostu, nie wiem, zaniżyło cenę, żeby po prostu mieć robotę. Będzie to sytuacja się w kilku krajach, także Oczywiście, no problem jest duży właśnie z dubbingiem, słuchajcie, i też trzeba mieć tego świadomość, że niestety w tej chwili trwa wielka bitwa o hajsy, no, bo jeżeli, no niestety w tej chwili jest bardzo duża bitwa o to, kto zrobi tańszy. I niestety te duże korporacje, które mogłyby płacić za coś dobrego, niestety jest to spowodowane tym w tej chwili, że no, troszkę to boli, że wybierają najtańszą opcję, nie do końca robiąc research, do kogo dany projekt trafi. I że ktoś to po prostu zrobi po łebkach w jakiejś piwnicy. To przy Generacji Piątej do nas troszeczkę problem było to, że jak zmieniono aktorów, to się pojawili na przykład aktorzy z Generacji Czwartej i słysząc nową Easy, czy Joannę Paczbikowską, ja słyszałem w tle głowie April Bloom z poprzedniej generacji. To było takie trudne do przeskoczenia. To prawda. Ale zawsze pamiętam, zawsze wspominam dobrze te dubbingowanie mojej opony, tam zawsze było bardzo to sprawnie szło, było bardzo dobrze zawsze napisane, tam zawsze pracowali dobrzy ludzie. No, reżyserką była właśnie Asia Bryczynowska. Tym bardziej mam coś takiego, mam ogromny sentyment do tego, bo Asia Bryczynowska jest moją mamą dubbingową tak zwaną. To ona mnie wprowadziła do dubbingu jako dzieciaka i powiedziała innym, że ej, słuchajcie, no mam chłopaka, który super robi, fajnie czyta i naprawdę super brzmi, bierzcie go i rzeczywiście pamiętam, że jak tylko ruszyłem z tym wszystkim, to no serio jakby to ruszyło bardzo szybko, bardzo. Tak, pani Wędrzynowska przez długie lata siedziała w Kucykach, więc znała ten projekt od podszewki. Też mieliśmy taką okazję, gości też się dzieliła anegdotkami z planu. No, mam nadzieję, że jak będzie G6, kiedyś będzie. No to w takim razie się ponownie spotkamy. Fajne jest też, że ten Hitch w ogóle był taką bardzo, mam wrażenie, też przełomową postacią męską, jeżeli chodzi o Kucyki. Nie wiem, przepraszam, może gadam straszne głupoty i może źle się wyrażam tutaj, ale miałem poczucie, że on wprowadził takie siema. Znaczy, przede wszystkim w Kucykach pojawiła się główna męska postać. To była rewolucja. To właśnie Hitch? Tak. Bardzo mi się to podoba, W generacji pierwszej, tych lat 80. ogiery się pojawiły w jednym albo dwóch odcinkach. Tylko. Generacja druga nie miała serialu, generacja trzecia były wyłącznie żeńskie postacie plus Spike.
Generacji czwartej były męskie postacie, ale zrobiły po niej rolę epizodyczną, drugoplanową, jako starszy Metal Bridgek na przykład i tyle. No i Hitch. Hitch był faktycznie pierwszym reprezentantem tej części. Bardzo się cieszę, bardzo mnie to cieszy. Że gdzieś właśnie mogłem zaistnieć. Fajne jest właśnie, no, wiecie, to jest tak bardzo kultowe. Moje film jest tak bardzo kultowe, tak bardzo znane na całym świecie, że fajnie zawsze brać udział w takich projektach. I tutaj widziałem od samego początku, też w tym brałem udział i to było czarneckie, ale myślę, że z takich anegdotek, słuchajcie, ja się na przykład dowiedziałem, robiłem postać w grze komputerowej, w którą nie grałem nigdy i w ogóle mnie to nigdy nie interesowało. I dopiero po dłuższym czasie okazało się, że jestem jedną z ulubionych postaci w tej grze, a mianowicie chodzi o League of Legends i postać Echo. Więc dopiero po długim czasie zobaczyłem, że rzeczywiście też, no, to jest też jakby oddzielny, jakby też wielki fandom tego i ludzie się zachwycali właśnie polskim dubbingiem i właśnie tą rolą i takie wow, serio? To jest niesamowite. Rzeczywiście potem okazuje się, jak powstał film, serial, nie wiem, czy oglądaliście Arcade. O pierdziele, jakie to było dzieło. Jakie to było dzieło, jak się cieszyłem, że w ogóle w tym biorę udział i no, musiałem wystartować w castingu, ale z racji tego, że robił to Bartek Wysocki, który wiedział, że robię, który jest rzeczywiście bardzo mocnym freakiem gier komputerowych, on tworzył najważniejsze wszystkie gry komputerowe tak naprawdę ostatnim czasu, które zrobiły ogromną karierę i rozgłos. No, jak przyszedłem na casting, to powiedział Maciuś, spokojnie, zostaniesz jako pierwszy wysłany na pewno za granicę i dopiero jak odejdą i powiedzą, że nie, to może kogoś innego wyślemy, ale zrobimy Ci taką rekomendację, że no musisz to dostać, no bo rzeczywiście ja jestem też z tą rolą związany od naprawdę już dawna. Więc fani też by jak najbardziej docenili, że mają w jednym medium i w drugim medium tego samego aktora. No, A czy dubbingując postać właśnie w grze, w sensie czy serialach, to dostaje się jakieś info kontekstowe, jakiś ta postać z uniwersum? oczywiście, Bo że tak. ja czytałem kiedyś, ale to były tak zwane dawne czasy, że kiedyś normą było, że właśnie nasi rodzimi aktorzy dubbingowi kwestii gier dostawali tekst, ale bardzo często, żeby właśnie uniemożliwić te spoilery, nie dostawali w ogóle opisu, co ta postać robi w tym momencie. Bo tak jest, bo my nie dostajemy dokładnego opisu, co ta postać robi w tym momencie, natomiast rolą reżysera jest właśnie, no przede wszystkim dosyć mocne nakreślenie charakteru twojej postaci. I no nie wiesz dokładnie, że w tym momencie możesz się tylko i wyłącznie domyśleć, że w tym momencie twoja postać walczy, bądź nie, bądź nie wiem, no płacze, czy się śmieje, czy jest radosna, czy jest wkurzona. Nie wiemy dokładnie z kontekstu w tej chwili, w którym miejscu gry się znajdujemy rzeczywiście, natomiast rolą reżysera jest nakreślenie nam na tyle tego kontekstu, żebyśmy my nie mieli problemu z tym, tak? Żeby to potem po prostu zdubbingować. I reżyser też, ale ciekawe, czy reżyser wie więcej o kontekście. Wiem. Ale on ma tyle dużo, że właśnie musi uważać. Zależy, który reżyser, wiesz, bo jeżeli masz reżysera, który będzie totalnie przygotowany, typu Bartek jest jednym z bardziej przygotowanych reżyserów ever. Uwielbiam z nim pracować, bo to jest człowiek, który od razu narysuje ci cały kontekst twojej postaci. Chyba że nie chcesz, bo z racji tego, że ja byłem tak na przykład zajarany Arcane i tak bardzo spodobał mi się ten serial jako serial, że Bartek w ostatnim sezonie nie narysował mi nic, ja musiałem tylko zagrać swoją postać, ale ciął mi tak wszystko, żebym miał niespodziankę, że jak sobie oglądałem, to wiedziałem, jakie kwestie wypowiadam, natomiast on mi powiedział, narysować ci kontekst, czy tylko emocjonalność? Ja mówię, tylko emocjonalność, chcę mieć niespodziankę. Więc on mi narysował emocjonalność, w jakich ja muszę emocjach grać daną scenę, natomiast nie narysował mi kontekstu i nie wiedziałem, jak się skończy akcja. I miałem niespodziankę taką, że rzeczywiście oglądałem sobie to w chacie i miałem takie ale fajnie, ja pierdzielę. Uratowałem świat! O, sorry, może za spoiler mecz. Nie, spokojnie.
Ale rzeczywiście dużo zależy. W grach gry komputerowe to też jest śmieszny dubbing, bo zazwyczaj jest bez obrazka. To jest tak, że mamy angielską wersję, 3 pliki i my mówimy w tym momencie polską wersję i musimy się zmieścić i albo mamy tak zwane soundsync'i, które są totalnie 1 do 1, albo mamy TCA, czyli takie, które pozwalają nam na przykład na plus, minus 10, 15, nawet 20% względem oryginału, czyli mogą być albo dłuższe, albo krótsze. No i mamy ewentualnie animatiki, które i w animatikach oczywiście mamy możliwość zobaczenia jakiegoś fragmentu gry, ale zazwyczaj jest to jeszcze w bardzo wczesnych to są wczesne obrazki, niedocelowe, bardzo często pikseloza, ale tak tylko, żeby rzeczywiście gdzieś złapać kontekst, więc... Z papier spoilerem. Też. Czy wiesz co, no my mamy coś takiego, że to jest w naszej pracy właśnie ta lojalka, o której mówiłem. Podpisujesz. Milczysz. Dopóki nie pojawi się info, milczysz. Tak? Więc... No serio, no jakby to jest dosyć istotne. Ciężko się powstrzymać czasami, nie? Wiesz co, zależy po prostu, czy robisz coś, co rzeczywiście jest gdzieś twoim dubbinguję w czymś, co znam, co kocham, co lubię, o czym zawsze marzyłem. Typu, no ja marzę cały czas o nawet mikrorolce w jakimkolwiek Wiedźminie. I tak jak w serialu na razie nic rzeczywiście do mnie nie pasowało, tak, no wiem, że w grze już mam gdzieś pierwszy udział, ale czekam na 4 Wiedźmina, bo to będzie bardzo rozbudowany świat i myślę, że na pewno znajdzie się jakaś dla mnie rola. W sensie zrobię wszystko, żeby po prostu się do tego nagrać, bo są takie projekty, w których chcesz po prostu brać udział. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że my rozumujemy trochę dubbing przez pryzmat naszej pracy. Czytaj, jeżeli pracujesz jako księgowy, to w domu nie myślisz o tym, żeby jeszcze coś liczyć. Nie? Więc jeżeli ty idziesz do studia i nagrywasz coś, to jeżeli jest to jakiś projekt, którego nie znasz, albo po prostu traktujesz to jako pracę, nie myślisz o nim w kategoriach o dobra, to ja teraz muszę podsumować sobie wszystko, co ja robiłem, czy dobrze to zrobiłem i tak dalej. Raczej jest to wejście do studia i w pewnym momencie, słuchajcie, miałem taką sytuację, że wchodziłem do studia, nagrywałem coś, jak miałem tego bardzo dużo. Miałem taki moment, że nagrywałem bardzo dużo. Wchodziłem do studia, wychodziłem ze studia, dzwoniłem do mojej narzeczonej, oczywiście ona do mnie dzwoniła, no Jawka, co robiłeś? Nie miałem takie... No, byłem w pracy. Co ja robiłem? Albo co śpiewałem? Uczysz się piosenki, tak? Nauczyłem się przed chwilą piosenki, nie uczyłem się jej wcześniej w domu. O, jak fajna piosenka, mówię super, a zanudź. Nic, pustka w głowie, nic. No bo też bardzo często to jest po prostu wchodzisz, bardzo duża koncentracja, wchodzisz, robisz, dziękuję bardzo, do widzenia, nie? I mózg musi odpocząć. Tak, traktujesz to jako pracę. Tak jak mówię, traktujesz to jako pracę. Że w jakiejś postaci generalnie ze wszystkich książ gier, animacji i tak dalej, no, że dubbingowałeś, ale potem cholera nie chciałbym w tej postaci dubbingować z różnych powodów. Czy raczej się zdarzało tak, że to były fajne postacie? Nie było czegoś takiego. W sensie każda przygoda dubbingowa ma swój urok. Nie wiem, co by to musiało być, żeby potem się nie chciało tego dalej robić. To nie mam na myśli na przykład protagonista czy antagonista, bo wielu aktorów dubbingowych mówi, że woli antagonistów, bo oni są bardzo często fajny antagonista po prostu. Oczywiście, że tak. Nie wiem, co by to musiało być naprawdę. Jakbyś wymyślił przykład, że... Właśnie nie wiem, bo tutaj mam trochę doświadczenia w tym, ale nie zdarzało się, to w sumie dobrze tak. Nie, bo słuchajcie, dubbing jednak mimo wszystko jest rzeczą raczej przyjemną, niż czymś, co nas by gdzieś, nie wiem, odpychało czy coś, więc raczej zawsze wychodziliśmy z założenia, że jest to jakiś rodzaj fanu. A jaka postać jest taka totalnie wybrana? Słuchaj, naprawdę Hitch jest w czołówce. Echo jest też w czołówce, KO jest w czołówce. I to jest śmieszne, że ja wielu nie pamiętam po prostu.
tak samo rzeczach, które robiłem. No fajną rolą rzeczywiście, z którą można było się zmierzyć w dubbingu, był Ganki Lee ze Spidermana, tego nowego z Milesa Moralesa, bo potem on się pojawił też w drugiej części Spidermana, mówił o grze komputerowej i on rzeczywiście też był takim dosyć ważną postacią po prostu w tej grze. Z czym chciałbym się zmierzyć? Zawsze marzyłem zmierzyć się z jakimś czarnym charakterem, chociaż mój głos niestety nie jest do czarnych charakterów, bo mam dosyć wysoką barwę głosu, więc... Ale myślę, że może jeszcze kiedyś by się to udało. Co jeszcze? Boże, co tam było? Hannibal Lecter też miał ładnie wysoki głos. To? Hannibal Lecter. No też tak, to prawda. Można wykluczyć. Oczywiście, no chyba nie wykluczyć herbaty, zawsze o tym pamiętajmy, że są różne postaci. Więc tak mi się wydaje. Nie wiem, nie pamiętam w sumie, ale tak jak mówię, no dubbing traktuje też bardzo przez pryzmat po prostu mojej pracy i bardzo często się zapomina o czymś, ale potem się dopiero dowiadujesz, że coś... Moja Kasia na przykład robiła to cake po Demon Hunters i ona jest z tych trzech głównych, znacie je czy nie? Jak one się nazywają? Które? Rumi. No to Rumi, Kasia robiła, moja Kasia robiła Rumi i słuchajcie, no to wystrzeliło, pojechała po prostu do studia na zasadzie, bo okej, Pop Demon Hunters nie było zapowiadane, to nie ma żadnej reklamy nawet przecież. Szlak był znikąd. Znikąd, totalnie znikąd się to pojawiło. Po prostu ludzie zaczęli to oglądać i mieli, kurde, zajebiste, tak? I poszło po prostu poszła fala, więc bardzo często takie rzeczy się dzieją. A teraz to do kin trafia. No właśnie, teraz idzie do kin. To nagle wiadomo, czy to jest pierwszy właśnie film od szefa Netflixa, który do kin trafia. Czyli jest po prostu aż tak duży popyt na to, że ludzie po prostu chcą to zobaczyć, nie? Więc tak. Jak jeszcze pytanka? Jakby ktoś chciał zacząć to robić jakby zawodowo, to jak w ogóle zacząć casting? Powiem tak jak na wstępie mówiłem, trzeba pamiętać o tym, że zazwyczaj dubbingiem profesjonalnym zajmują się osoby, które ukończyły jakieś studia stricte artystyczne. Tak, aktorstwo, czy nie wiem, aktorstwo i wokalistyka, tego rodzaju kierunki. Więc też nie owijają naprawdę bawełnę, bo nie ma sensu kłamać. Bardzo ciężko się po prostu dostać. Jest to dosyć mocno zamknięta grupa ludzka, aczkolwiek jest to niesamowite, że w artystycznym świecie, naszym artystycznym świecie jest coś takiego, że wszystko jest kwestią przypadku. No oczywiście może nie wszystko, ale większość to jest rzeczą jakiegoś przypadku, farta i znalezienie się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Jak zacząć? Najlepiej rzeczywiście zrobić sobie gdzieś jakiegoś rodzaju, może nie jakieś wielkie portfolio, bo to też ciężko zacząć, ale właśnie warsztaty dubbingowe są tym pierwszym w ogóle spotkaniem, kiedy wiesz, że bez presji ja będę w stanie wytłumaczyć Ci najlepiej jak potrafię, na czym to polega, na co zwrócić uwagę, na co inni będą zwracali uwagę, ponieważ na takich warsztatach dubbingowych robimy wszystko 1 do 1, tak jak się dzieje to potem po prostu w studio, tylko nie siedzi jeszcze z tobą kilka innych osób, które są na tych warsztatach, tylko jest praca pomiędzy tobą, reżyserem, a realizatorem i albo ewentualnie jeszcze po prostu jesteś zamknięty w realizatorce i to jest wszystko. Więc warsztaty dubbingowe zawsze są taką moim zdaniem pierwszą formą, żeby w ogóle się gdzieś z tym spotkać i popróbować tego, czy sprawia mi to przyjemność, czy czuję się w tym pewnie, czy czuję się w tym dobrze, nad czym musiałabym popracować. Więc to jest moim zdaniem taki pierwszy krok w tej chwili, który warto zrobić. Albo tak jak mówię, zacząć na przykład, jeżeli rzeczywiście interesuje nas świat artystyczny, zainwestować w to i pójść w to, żeby rzeczywiście w tym świecie artystycznym na przykład się znaleźć. I potem, tak jak mówię, próbować. To nie jest łatwy zawód. To też od razu można powiedzieć, to nie jest opłacalny zawód.
sensie można utrzymać się z dubbingu, jest kilka osób, które się z tego utrzymują, ale żeby utrzymać się stricte z dubbingu trzeba robić mnóstwo rzeczy. Mnóstwo. Więc żeby zacząć, uważam, że warsztaty dubbingowe, natomiast no czasami są takie dni, kiedy ktoś cię wpuści do jakiegoś studia dubbingowego, tylko na przykład trzeba też już mieć swoje demo. Stworzyć w ogóle takie demo. To w ogóle, jeżeli chcemy na przykład iść do takiego studia, to tylko z demówką. Nie można przyjść i powiedzieć, dzień dobry, chciałbym zacząć dubbingować, bo ktoś ci powie, no to powodzenia w dalszym życiu, do widzenia. My nie mamy na to czasu. Raczej trzeba po prostu gdzieś próbować zdobyć to doświadczenie i szukać po prostu i przede wszystkim zrobić sobie te demówki. Wiadomo, jak zrobić demówki. No najlepiej trzeba by było iść do studia nagraniowego, mieć realizatora, który to dobrze zrobi, a najlepiej jeszcze reżysera, który powie ci, jak te demówki masz nagrać. Wiadomo, że wchodzimy w jakiegoś różnego rodzaju koszta. Tak? Ale no jeżeli na przykład chcemy, to wiadomo, że no w tym życiu niestety trzeba w jakieś rzeczy inwestować i inwestować w siebie, bo to jest inwestycja w siebie, żeby zacząć takie rzeczy robić. Tak? Więc jest to długi proces, piękny, ciężki i trudny, ale no warto, jeżeli gdzieś masz na tyle samozaparcia, żeby po prostu osiągnąć ten swój cel, sukces, nie? Więc tak jak mówię, warsztaty dubbingowe to myślę, że to jest taka fajna pierwsza styczność. Tym bardziej, że większość tych warsztatów dubbingowych w różnych miejscach też nagrywa się tam swoje pierwsze głosowe demówki, które są rzeczywiście potem dla Ciebie. To jest super, że masz rzeczywiście już jakiś tam pierwszy swój materiał z takich warsztatów. I na warsztatach, ze swojego doświadczenia wiem, że na warsztatach w Syrenie, bo w Teatrze Syrena w Warszawie je prowadzę, i na warsztatach moich dubtime'owych, wyjazdowych też będą robione profesjonalne demówki głosowe. Tak? Czyli coś, co dostanie rzeczywiście, czy to na pamiątkę, czy to na dalszy rozwój Ciebie. Po prostu. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Ja mam w sumie takie pytanie, bo miałem się jeszcze rolę główna postać z Cyberpunk Edge Runners. Jestem ciekaw, czy my byliśmy tym wzorcowym dubbingiem, czy jednak podaliśmy pod ten japoński? Pod japoński! Matko jedyna, co to była za przygoda? Ja jestem ciekaw, jak to Słuchajcie, cały świat anime to jest też coś nieprawdopodobnego dla mnie. Miałem kilkakrotnie tam okazję po prostu się z tym zmierzyć gdzieś i słuchajcie, no jest to nieprawdopodobne. Jest to nieprawdopodobne. Najbardziej mi się zawsze podobało w anime to, że kłapy swoje, teksty swoje. Czyli na przykład było, tu jest nasza postać i postać robi tak. Czyli te wolne kłapy i patrzysz na te wolne kłapy. Właśnie, zapomniałem o tym Cyberpunku Edge Runnerze. Robiliśmy do japońskiego, słuchajcie, i no była to rzeczywiście przygoda. Uważam, że też zrobiliśmy bardzo ładny dubbing tego Cyberpunka. ten CD Projekt tam żądał. Tak. Było to okraszone dużą ilością tarciania. Bo, no też nie chcę spoilerować, ale tak kto oglądał, to wie, jak moja postać z normalnego chłopaka stawała się robotem i co się tam działo, i większość rzeczywiście też była robiona bez efektów. Więc rzeczywiście nie byłem tam w żaden sposób, tak zwany, to się nazywa, spitchowany, czyli w żaden sposób nie dawali mi głębi, ani nie brali mnie do góry, ja musiałem rzeczywiście gdzieś tam swoim głosem. Więc to była bardzo wspaniała przygoda, no bo też dostać głównie w Cyberpunku, który też wtedy był na topie jako gra. I oczywiście to się różniło, aczkolwiek bardzo ładnie został w tym anime okazany ten świat Cyberpunka, uważam. No bardzo krwawy świat, brutalny, ale uważam, że naprawdę bardzo fajny. O, jeszcze Scott Pilgrim, nie wiem czy kojarzycie. Scott Pilgrim on był kiedyś, właśnie to było tak, że był bardzo kiedyś dawno mega popularną animacją
I on nagle potem wrócił. I no właśnie dubbingowałem Scotta Pilgrima, co jest śmieszniejsze, dubbingowałem również w tym starszego Scotta Pilgrima, tak się nazywa postać, i jeszcze starszego Scotta Pilgrima. Więc, ale tak, no, Cyberpunka reżyserował chyba z tego co pamiętam Maxion Bogumił. Pamiętam, słuchajcie, że jak go robiłem, było potwornie, robiliśmy go w lipcu, nagrywaliśmy go w lipcu i było po 40 stopni. A w studiu nie może być wiatraka ani klimy, bo to szum. Tragedia. Ale no, co wypłaciłem, to moje. Schudłem te 3 kilo prawdopodobnie przy tej produkcji. Ale no tak, to była też jedna z takich ciekawszych, mocniejszych produkcji, w której rzeczywiście mogłem się spełnić aktorsko też. Rzeczywiście mają też inną taką barwę głosu i jakby zasięg też różni się to w porównaniu do angielskiego. Różni, to prawda, ale taki był pomysł od samego początku też reżysera i dostali na to pozwolenie, więc ja jestem aktor-traktor, więc to co mi każą to... Ja to zasięg, gdyż byłem ciekaw po prostu, czy jesteśmy tym wzorcowym, bo wiem, że jak był Wiedźmin 3, to my byliśmy tym domyślnym. Tak, no ale to wiadomo... Marta mi się podobało. No w Cyberpunku nie, my robiliśmy bo anime najpierw, oni to czy wiadomo, Cyberpunk jest polski, To studia to było stare studio było japońskie, więc właśnie oni byli pierwsi, oni zrobili to, więc nagrywaliśmy do tak zwanej japońszczyzny, brzydko mówiąc, do języka japońskiego. W ogóle zazwyczaj praca dubbingowa to jest praca odtwórcza. Ja raz miałem okazję robić pracę twórczą, czyli byłem twórcą postaci w grze Gwint Wiedźminowski, właśnie też z całego świata Wiedźmina. I tam rzeczywiście potem powstała gra, która jest wspaniała w ogóle. Pamiętam, że pierwszy raz prowadziłem Wiedźmina, to w ogóle ominąłem Gwinda, mówię, co ja będę w karcianki grał. Wielki błąd. To był wielki błąd, bo za drugim razem byłem tak wkręcony, że najpierw zrobiłem wszystkie karty od Gwinda, a potem dopiero grałem resztę. Więc w tych etapach, w których mogłem, szukałem wszędzie Gwinda po prostu, bo tak mi się ta karcianka spodobała. Więc tu była jedyna taka możliwość, że oczywiście robiłem twórczą rolę, czyli nie miałem wzorca języka angielskiego i robiłem jakąś postać wampira, z tego co pamiętam. Nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywała, ale robiłem postać wampira. Więc tak. Tam jeszcze było pytanie. Tak, właśnie mamy czas na ostatnie pytanie. Aisha. Mam nadzieję, że tutaj nie ma głupich pytań. Nie ma. Ale się tak sprawdza. Czasem słyszę takich lektorów, może niekoniecznie aktorów dubbingowych, ale lektorów czasem słyszę, jak nie zawsze wychodzi tutaj wymowa jakiś głos, jak tutaj mówię głównie o głosce R. Chciałem zastosować w takim dubbingowanie, tylko mam ten jestem z tego głosu, który nie umiem tego rytmu wymawiać, ja to takie francuskie językiem. Czy to w jakiś istotny sposób dyskwalifikuje od kraju? Nie, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że już był poruszony ten temat, że nie do końca. Natomiast jeżeli masz francuskie ry, to mogę Ci powiedzieć, że jeżeli człowiek ma jakąkolwiek erkę, czyli nawet te ry francuskie, czyli tylno ry, to znaczy, że przy dobrej pracy jesteś w stanie swój język rozwinąć, żeby ta erka wskoczyła Ci na odpowiednie miejsce. Naprawdę. Tylko to jest kwestia ćwiczeń. To jest to, o czym też właśnie rozmawialiśmy, że dykcja i impostacja, no o impostacji nie mówiłem, ale dykcja, emisja głosu i wachlarz możliwości Twojego głosu to są jakby 3 bardzo ważne aspekty, nad którymi możesz pracować. Więc to nie jest wykluczające, tym bardziej, że też to powiedziałem, żyjemy w tych czasach, w których już aż tak bardzo nie zwraca się na to uwagę, że już jest większa szansa na to, żeby nawet posiadając jakąś delikatną wadę mowy, móc dubbingować. Że jest to gdzieś możliwe. Po prostu. No. Dobrze.
Wygląda na to, że kończy nam się czas niestety. Że jeszcze potrzebujemy kilku chwil na sesję autografową. To jest inna bardzo ważna sesja. Pewnie. Tak więc dziękuję, że znalazłeś do nasz czas, żeby przyjechać. Mam nadzieję, że coś nie nudziłem. To było fantastycznie, bardzo dziękuję. Problem, że mi się można nie zamyka niestety, jak już się wkręcę w jakiś temat, a jak widzę właśnie, że jest zainteresowanie, to naprawdę mi się można nie zamyka. Mógłbym o tym opowiadać bardzo dużo, no, ale to też wynika z mojej pasji i z jakiegoś takiego mojego zaangażowania i jeżeli mógłbym powiedzieć coś dla was naprawdę, to przede wszystkim trzymajcie to, że macie jakąś pasję. Miejcie ją i miejcie wystranę na to, co inni ludzie na ten temat mówią. Grunt, żebyście to wy się dobrze czuli po prostu w tym i bądźcie po prostu w tym wszystkim sobą i serio, to jest mega fajne, jeżeli mamy jakąś zajawkę oprócz jakby takiego normalnego życia, że mamy właśnie jeszcze coś, gdzie mogę się spotkać z ludźmi, mogę z nimi porozmawiać, mogę z nimi coś ustalić i czuję się w tym po prostu dobrze i czuję się w tym doceniony, więc serio mega szacun dla was i trzymam za was kciuki i myślę, że może jeszcze kiedyś naprawdę do zobaczenia, bo Zwróciłeś dużo zainteresowania tymi warsztatami, Słuchaj, ja jestem- mogę mieć zalewienie kucykowe. To jest biznes. Mam poczucie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli ktoś naprawdę bardzo chce i dobrze się to wszystko zorganizuje, i to naprawdę można wszystko. W ramach mojego podziękowania, że właśnie przyjechałeś do nas pomimo powrotu do domu o 3 w nocy. Przestań to. Ten mały kolega wraz z tobą. Naprawdę! Najlepiej! Boże, dziękuję! Wiecie, ile ja szukałem po prostu tej maskotki Fitcha? Moja narzeczona mi spróbowała, ona mi naprawdę szukała tej maskotki Fitcha. Teraz za 70 zł. Wow, to wtedy jak szukała, to nie znalazła, więc naprawdę jest bardzo dziękuję. Będę się no ale to może trudniejsze. Ja kiedyś właśnie, jeżeli ktoś będzie na przykład robił hitcha, to ja nawet chętnie takiego widzę, że na przykład dziewczyny, no macie piękne po prostu tutaj te. Przepiękne one są, bo to jest tak właśnie, rozumiem, że to jest nie handmaidowski, tylko... Tak, to jest oficjalny. Oficjalną letkę z legitny. Wspaniale, ale jeżeli ktoś będzie na przykład chciał coś takiego zrobić, to chętnie nawet wydam za to pieniądze, bo widzę jak naprawdę przykładacie wagę do tego i to jest naprawdę cudowne i to jest też pasja i to jest też super. Naprawdę mega szacunek, bardzo mi się to po prostu podoba. Więc super, ale bardzo dziękuję. Wróci ze mną, bardzo się cieszę. Jest nieduży, ale od czegoś Przestań, właśnie i budować stronę. nie mam dużego mieszkania, więc dobrze, że właśnie jest, ale na pewno zajmie jakieś miejsce honorowe, więc... Wszyscy tak mówiliśmy, a stanu szefów potem. Jeden wystarczy. A ja mam szafę. Jak z tatuażami chyba, nie? Więc zrobisz jeden, dwa, koniec. Więc superancko. Dziękuję bardzo panu. No to zapraszam was tutaj. Tak, słuchajcie, ja jestem teraz. Niestety się. Oj. Zobaczymy, nie mamy go tam. Ja wiem, że wspaniałą, ale szrabnie,